Zapraszam na 5. film, czyli 5. pomysł na to, jak namalować efekt drewna. W tym filmie dla ozdoby zaproponuję wykonanie spękań jednoskładnikowych. Deseczkę ze sklejki pomalowałam ciemną farbą akrylową i zaznaczyłam w niej połączenia desek. Spękacz jednoskładnikowy będę nakładała na deski, a nie połączenia między nimi, więc namalowanie podziałów właśnie teraz ma sens. Ten lakier pękający po wykonaniu wygląda jak stara farba łuszcząca się z drewna, więc do tego projektu jest znakomity. Grubość nałożenia preparatu może być różna, w niektórych miejscach grubsza, w niektórych cieńsza, dzięki temu spękania będą różnorodne. Po wyschnięciu preparatu nakładam jasną farbę akrylową. Żeby moje dechy wyglądały staro, łączę dwa kolory farby, czyli biały oraz brązowy. Przypominam, że w tej technice powierzchni raz pomalowanej białą farbą już nie poprawiamy, ponieważ jasna farba bardzo szybko wiąże się z podkładem i jeżeli będziemy chcieli domalować jakieś miejsce, to zamiast domalować ściągniemy z tego miejsca farbę. Pęknięcia powstają natychmiast na naszych oczach, ale jeżeli chcemy, żeby były grubsze, należy je jeszcze na mokro podsuszyć suszarką. Ostatni etap to po prostu domalowanie cienkim pędzelkiem szczelin między deskami. Jeżeli robimy stare i łuszczące się dechy, to połączenia między nimi nie mogą być idealne. I z tego powodu w ogóle się nie staram, ciągnę pędzelkiem z góry na dół nierówno. A dodatkowo, jeżeli pasuje Wam do projektu, to możecie zrobić uszkodzenia na bokach deski albo pudełeczka. Na tego typu pracach dobrze wygląda cieniowanie, ale najlepiej, jeżeli to cieniowanie także nie jest idealne. I do tego jest najlepszy krótki, szczecinowy pędzelek. Metoda suchego pędzla jest tutaj absolutnie najlepsza. Nabieramy na pędzelek odrobinę ciemnej farby, wypisujemy gdzieś na boku i tą resztką, która nam została na pędzlu, dopiero przyciemniamy niektóre miejsca. Stare deski zazwyczaj mają dużo uszkodzeń, a nawet dziury po gwoździach. Więc jeżeli nie wychodzi Wam idealnie, czyli tak jak zaplanowaliście, to ok, bo stare dechy właśnie takie są. No i zazwyczaj sama deska w sobie nie jest ozdobą pracy, coś jeszcze na nią dodajemy i te dodatki tuszują nam wszystkie możliwe niedociągnięcia. U mnie przy okazji cieniowania troszeczkę zamazały się szczeliny między deskami, więc je poprawiam. Jeżeli nie macie takiego cieniutkiego pędzelka, tak zwanej niteczki, to wyszukajcie jakiś swój stary pędzel, z którego wytniecie większość włosia. I ta resztka, która Wam zostanie, zazwyczaj jest najlepszą na świecie niteczką. Efekt deski gotowy, a teraz króciutka inspiracja, co z takim efektem dech możemy zrobić. Oczywiście takie deski świetnie nadają się do tworzenia męskich klimatów, ale zrobienie romantycznej pracy także jest możliwe. Dodałam troszkę niebieskiej farbki, ponieważ praca będzie ozdobiona lawendą, a następnie ramka oraz troszkę lawendowych gałązek. Jeżeli lubicie takie dodatki w swoich pracach, to oczywiście wszystko to, co pokazałam w filmie, jest do kupienia w naszym sklepie. Linki do produktów zamieściłam w opisie filmu. Dodałam jeszcze zawijazki z szablonu i ostatecznie romantyczny efekt deski prezentuje się tak. Mam nadzieję, że moja seria filmów z efektem drewna zachęci Was do swoich własnych eksperymentów. A ja będę eksperymentowała dalej i jak coś fajnego wymyślę, to nakręcę Wam nowy film. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.